Hola, hola. Poćpiło sobie i tak. Niech ludzie piją za moje zdrowie Pepsi-Colę. Ten patyczek ładnie bierze hydrol, proszę, jak ładnie spływa. Można, tu jest, mi wydaje, że tu bez błotka się nie obejdzie. Ruszyła. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Dzisiaj robimy test odkręcania zardzewiałych śrub, takich, których się nie da odkręcić tak po prostu, bo już to próbowałem i nie będę tu się mozolił specjalnie, tylko zalejemy jedną stronę, zalejemy przykładowo hydrolem, drugą stronę zalejemy WD, a trzecie śruby zalejemy tutaj Pepsi. Tu zalejemy Pepsi. Zalejemy raz, drugi, trzeci, żeby tu zamiękły. One po prostu trzeba odkręcić tą piastę od felgi. Tak jak widać. Piasta, felga siedzi na piaście, śruby są zapieczone. Na pewno nie dałoby rady ich tak bez nic odkręcić. Szczyścimy, tak jak tu robię, szczyszczę to rdze z grubsza szczotką. Zaleję też szpilki. Tu zalejemy Pepsi. A jest młoda koteczka, czarnulka. Jest. Nazywa się Punia. Punia się nazywa, młoda kicia. O, schowała się za przycinarkę. Kicia, młoda, z zeszłej wiosny. Jeszcze nie ma roku. No wiesz, misiek poszedł na górę. No i ty chcesz na górę, tak. Kombinuje, jak to na górę się dostać. Po tyczce wdrapiesz się, tam stoi tyczka drewniana. Jesteś sposobna, to byś się wdrapała raz, dwa. No, kicia. A zobacz, co będzie. Skoczy na belkę i pójdzie na górę, tak jak misiu chodzi. Bo misiu ją nauczył. Bo misiek jak wejdzie, ten co jest taki ten popielaty, szary, to on właśnie wskakuje z warsztatu na okienko, z okienka wskakuje na tą belkę, tego dźwigara i tam sobie przechodzi i idzie na górę. Ale gościu ma i madla, o mój panie. Wczoraj to dostałem dobrą lekcję. To i madla. Mówię, kiedyś może zmięknie i te 100-kilowy mi sprzeda. Zjednę, bo przecież ma ich tam, cholera. Śniło mi się tej madło 100-kilowych. Chciałbym takie tu mieć. Albo tam przy palenisku. Kurde, bo nieraz naprawdę trzeba porządnego imadła. Nieraz naprawdę. Te nieraz jest trochę za małe. Trochę. No już w miarę oczyściłem, można będzie zalać. Tu jest gwint. Tutaj to jest bardzo krótko. Ja lubię zbożówkę, lubię mleko od swoich krów, lubię podpiwek, ale kola, to taki napój gdzieś tam z Księżyca. Kola nie. Do coli to trzeba mieć mocno głowę. Moja głowa jest za słaba do coli. WD też, wiem, WD, syn stosuje WD tam, bo to jest odrdzewiacz. Ja jestem zwolennikiem hydrolu. Jak się wymienia w maszynach hydrol, to przecież ten zużyty można spuścić. Nawet gdzieś tam mam podpisany brudny hydrol w takim pojemniku. Jeszcze tu sobie doleję, żeby nie było, jak to się mówi na kamerze, oszustwa. Nie, ten to jest niepodpisany. Gdzieś mam naprawdę podpisany. Gdzieś mam podpisany. Zobaczymy, jaki to jest. Czysty, brudny. Tu jest brudny na pewno. Dolewamy tutaj. Tu jest taki patyczek, którym się po prostu tą butelkę wyrzucę, bo ona jest taka straszna już, że ona ma chyba lat ma tyle, ile mój warsztat. Zobaczy pan, jak ona jest straszna, ona pójdzie do plastiku. Tam, gdzie jej przeznaczenie, bo u nas śmieci się sortuje. Zobaczy pan, jak ona straszna jest. Po prostu obrzydliwa. Czy nie lepsza ta? Teraz będę wiedział, bo to nawet inny napis jest. Czy taki, to jest po prostu płyn hamulcowy. Stary, zużyty płyn hamulcowy. Stosuję go od wielu lat na takie rdzawe śruby, zdaje mi to egzamin.
syn natomiast Daniel stosuje płyn WD-40. Też będziemy go testować. Jedną śrubę zalejemy, bo tu są akurat dwie takie, to jest śruba rzymska. Tu jest bodajże prawy gwint, a tam lewy. Tylko zalać, obydwa są zapieczone oczywiście. Tak. Obydwa są zapieczone i sprawdzimy. Tu sobie zapiszę, na przykład tu zapiszę hydrol, a tu zapiszę WD-40. Teraz tu podpisujemy. Hydrol, H. H. W. D. Wiadomo. No i będziemy patrzeć. Czy nam się uda w takich pojemnikach? No nie wiem. Czy nam to się uda? Nie wiem. Tak się nie da tego zrobić. Misiek! Misiek, nie wolno! Misiek! Misiek! Dlaczego je atakujesz? Nie wolno! Zadrzwij mi, gościu! Psa w mieście nie mam i po psie w mieście nie muszę sprzątać. Pies na wsi jest potrzebny i nie ma problemu ze sprzątaniem jego kup. On jak jest mądry pies, to zrobi w oborze na kanale i wszystko. Albo na pryzmie obornika, na obrzeżu pryzmy. I nie ma problemu żadnego. Nie potrzeba foliowego worka, nie potrzeba folii, nic. Łopatką na pryzmę obornika i wszystko. Tu jest wiadomo, ta strona jest hydrol. Już zalewam. Ładnie ten patyczek ładnie bierze hydrol. Proszę, jak ładnie spływa. Tu jest jeszcze lepsza możliwość. Proszę pana, w tą stronę nalać tego. Nalać. I będzie stało. Tu zalane, a teraz nalejemy w środek w otwór, bo przecież tam jest szpilka w otworze. O, tu widać. Tam jest szpilka. Tu kamera, tu. To jest otwór po prostu na pokrętło. Ale tędy można zalać szpilkę. Więc już to robimy. A drugą stronę się zapryska WD i nawet niepotrzebny tu jest worek. Chociaż założyć można, no bo jak Punia ukocmoliła się w pajęcynach. Misiu, nie rusz jej. Misiek, nie wolno. Nie wolno. Dlaczego atakujesz Punię? Misiek. On jest wysterylizowany. Ona też jest wysterylizowana. A ja ci w skórę dam, jak będziesz atakował. Nie wolno, misiu, nie wolno. Jaki jesteś agresor? Misiek. Ciekawy temat się pojawia. Misiu atakuje Punię. Dobra, tu starczy. Ale cóż, tu i tak no będzie. No tylko tak zostawić. A z drugiej strony pryskać płynem WD i wszystko. Tak zostawić po prostu, bo tu nic innego nie wycudujemy, bo worek musiałby być bardzo długi, żeby po prostu nam przez otwory się nie wylało. To zrobimy tak. Bo nikt tego nawet nie zawiązuje, tylko to się pryska i zostawia. Zapach jest. Chemii. No i teraz kolor zalejemy tamto, a później jeszcze powtórzymy tutaj. Tam jest nalane hydrolu. A co to da? Czas pokaże. Burzy się, pieni, to znaczy, że poszło. No niedobra.
Mamy to. A teraz spróbujemy, czy kola jest, jak jest niesmaczna. Ja jej nie toleruję i nie piję jej po prostu. Kiedyś tam może, tam kiedyś w młodości się czasem wypił, ale nie ma ona dla mnie smaku. Nie jestem amatorem na kwaśne jabłka. Chociaż Romek Zakliniarz mówi, że niedobra, ale ja wiem, że ludzie z miasta lubią pić Pepsi-Colę, więc na zdrowie im życzę, niech ludzie piją za moje zdrowie Pepsi-Colę. O tak bym to zareklamował. Dobra, to robimy to tak, no nie? Moim sposobem, no nie? Przymykamy trochę, no nie? Po kropelce. O, już się burzy. Mówią, że to jest dobre. No i jeszcze mówią, że to jest dobre. Słyszałem, że to wyżre rdze. Kiedyś taki jeden mechanik mi opowiadał, że mówi spróbuj. Ja mówię, nie wiem, bo ja tam Pepsi-Coli nie piję. Ja najbardziej miałem przekonanie do hydrolu. To był najlepszy mój odrdzewiacz. Bo zanim weszło WD-40, to hydrol był najpierw, prawda? Hydrol był najpierw. No i stosowało się hydrol, zalewało się. I ja to robiłem w ten sposób. Na czas. Zalało się raz, poszło się do innej roboty, zalało się drugi raz, trzeci raz, popróbowało się, jak nie idzie, to jeszcze raz się zalało i puściło. A jeżeli to już nie dawało, jak to się mówi, efektu, no to wtedy na to jest inny sposób. Ja to pokażę internautom. Żeby była w lepszym stanie, odczyścić ją, wybić tego, tu był wkręcony hacel. Nie, to jest rdza, bo już tu hacela nie ma, to rdza siedzi. Tfu. Po prostu. Tą rdzę to trzeba wybić, bo ona do niczego tu jest niepotrzebna. Nie, czy hacel zaklepany, urwany? Urwany hacel jest. Dobra. Podkowa i to konik był nieduży. I to jest przednia, bo tylnia jest bardziej podługowata. To jest przednie nogi konia. No i dobra. Kowa już niedobra, bo ona cienka, już ona jest znoszona. Nierówna jest oczywiście, tu jest niższa, no nie, zobacz jak się układa. Tu jest bardziej zlizana. Ta strona jest bardziej zlizana. Czyli tak, dla mnie wygląda, że od prawej nogi, bo koń zawsze jak idzie, to tak pod siebie ma trochę nogi, a chyba, że inaczej stawia, bo nieraz koń stawia tak nogi, no także to jest trudno określić. Może być tak, może tak, może być tak. Tak jak człowiek, jeden ma prawidłowy chód, a drugi nieprawidłowy, prawda? Jeden idzie normalnie krokiem, inny drepcze, inny jakoś te nogi stawia tako jako. Ja pamiętam, taki u nas człowiek był, tak chodził. Jego było widać z daleka, że to on idzie. Ja widziałem, kto idzie. Ja pasem krową szedł tak. Hola, la, hola. Podśpiewał sobie i tak. Nie wiem, czemu on te nogi tak... Jakaś armia chodzi też tak, no, te nogi tak podnosi na świecie. Tylko nie wiem jaka. Bo nieraz widziałem, że jak... Nie Anglicy, nie będę mówił, bo nie pamiętam, ale tak śmiesznie to wyglądało, bo jak szedł, to szedł tak. Spod takim... Wybijał się tak. A inny znowu jak szedł, to szedł tak. Jak niedźwiedź. Ale dobra. Także ludzie mają różny chód, konie też mają różny chód, prawda? No to jest normalne. Także tu nie wiemy, która to była noga, czy prawa, czy lewa, bo nie wiemy, jak koń nogi stawiał. Czy miał prawidłowy chód, bo jeżeli miał prawidłowy chód, to mi wygląda na prawą nogę przednią, bo zawsze koń tak bardziej nogę pod siebie ma. Nie tak, tylko bardziej pod siebie. Tak jak bokser, no nie? Też nie stawia nóg tak, bo jakby dostał, to by poleciał, tylko zawsze stawia nogi tak. Że zawsze jakby dostał, to chyba oparcie, prawda, tam. Tak mi tłumaczył jeden człowiek, co boks ćwiczył. Zawsze nogi do środka trochę. No i on taki chód miał, że jak szedł, to te nogi tak przestawiał. Ale cios miał dobry. Co na tej podkowie spróbować? Tu jest dobrze, niech to sobie wisi. To co spróbujemy? W jeden słoik lejemy. No to tu zapiszemy. Na etykiecie. Żeby nie było pomyłek.
Tu będzie hydrol, H. Proszę, jest H. A ten gładki, no to nie ma etykiety. No szkoda. Coca-Cola, dobrze. CC. Dobrze, wiadomo. Coca-Cola, no nie może być? Może być. Pisze i na szkle marker, dobra. No i tak zrobimy. Tu hydrol, tam Coca-Cola. Pomalutkim, tak. Dobra. No. Ktoś powie tak, po co oni tak to kole marnują? Kurczę, toż lepiej by wypili. A tu hydrolek. Jak to jeden majster oglądał poziomicę, mówi, o kurczę, mówi, jeszcze mój płyn nie jest, bo tam jest jakiś płyn też na spirytusie, w poziomnicach, no nie? I mówi, cholera, mówi, dobry majster, to mówi, by wypił, to a tam wody by wlał. Ja miałem poczucie humoru, no nie? A ja miałem poziomnicę, a on obejrzał, mówi, o, mówi, cholera. Słaby majster, ja mówię, czemu? Mówi, to wypite powinno być. No tego to ja nie słyszałem. Dolać coli, dobrze, to dolejemy, ja nie żałuję ani coli, tej nie żałuję ani hydrolu. Tak, wiadomo, tam jest cola, burzy się. Aj, proszę pana. Miałem znajomego, który był kierownikiem w zakładzie karnym, bo oni tam mieli warsztaty. Oni tam warsztaty, a on był kierownikiem. No i po prostu opowiadał dla mnie tak, że jak wjechał samochód na teren zakładów karnych, to kierowca na chwilę nie mógł opuścić samochodu, bo jakby wyszedł gdzieś tam, jak to się mówi, wysikać się i zostawił samochód na parę minut, wróciłby, to już wyjeżdża bez hamulców. Prosta sprawa. Dopadli do samochodu, hydrol spuścili. Więźniowie, oni są bardzo tak jeden drugiego szkoli, no nie? Wiadomo, tam w Starze bodajże, to tam zbiornik gdzieś tam był z tyłu poza kabiną, jeżeli się nie mylę. Hydrol spuścili, no i wszystko. Wypili. Pili, bo to jest, hydrol jest na alkoholu. Tak, to coś okropnego. No zresztą on pachnie alkoholem, pachnie trochę. Tak, ma daleki zapach tego alkoholu. A ile on tam procent ma, to nie wiem, no ale to jest na alkoholu jakimś. No wiadomo, bo on nie zamarza, nie tego jest jakieś ma jakieś też tam, ma coś tam, jakiś tam środek smarujący, niesmarujący. No po prostu tam w układzie tym nie może być nic innego, tylko ten akurat płyn w układzie hamulcowym. No i tam na przykład widzimy, że Pepsi-Cola burzy się. Tu się nie dzieje nic, a tam wychodzą bąbelki, gdzie jest Pepsi-Cola, znaczy Coca-Cola. To jest nieduża różnica chyba tam. W smaku też tam nieduża różnica. I tam właśnie burzy się. A tu się nic nie dzieje, jest hydrol. Chodź kiteczka, mądra jesteś, no. Ruszaj. Ruszaj na dwór, taka ładna pogoda, ruszaj. Szybciutko, przewiedź futerko, no. A jeszcze miałem pokazać, jak się robi, jak to nie puszcza, to co się robi. No już dobrze zalane. Można to zrobić w ten sposób, zaraz pokażę internautom. Tylko że raczej taka śruba to później się nadaje do, bo nieraz jest ważna, nakrętka jest nieraz nieważna. Tylko ważne, żeby śrubę, ważne jest, żeby w ogóle odkręcić, bo śrubę zawsze można wymienić. Natomiast jak już jest taka potrzeba, że ta sama śruba musi koniecznie zostać, bo tam jest jakiś nietypowy gwint i będzie problem z dostaniem tej śruby, no to trzeba z nią obchodzić się bardzo długo. Trzeba właśnie zalewać. Młoteczkiem można postukać, ale bardzo delikatnie. Ja pokażę, jak to się robi. To można się posłużyć młotkiem. Nie można jej odkręcić. Dalej gwint jest zapieczony. Więc ją na kowadełko. Tu jest kowadełko. Tu jest kowadełko na imadle. Musimy ją leciutko opukać. Młoteczkiem to jest sześciokąt. Ona po prostu wtedy zluzuje się. I teraz zobaczymy. To i madła, i klucz. Poszło. I tak można robić. Nieraz jest gorzej, no może znajdę jeszcze gdzieś bardziej zapieczoną. I poszło. I tu nie ma problemu. To jest taka śruba specjalna, nawet nie wiem od czego. Naspawany był kawałek płaskownika.
Tam walało się to w złomie, no tam. Nie będę sobie łamał głowy, tylko tyle powiem, że to jest normalna, zwykła śruba 16, wygląda na stalową i po prostu zwykły gwint. No co, będziemy próbować to odkręcić, prawda? Ta strona była WD. Ta strona była WD. Tu jest zapisane. A tamta w tej folii to był hydrol. Zobaczymy. Ani drgnie. Ani drgnie. Lepsze pokrętło znaleźć. Złośliwość rzeczy martwych. Tylko pozostaje te na końcu. Nie bardzo, bo nie może przejść na wylot. Ani drgnie. Zaraz ruszymy tamten, bo on jest tak dokręcony ciasno, że nie wiem, czy jest lewy, czy prawy. W tej chwili nie wiem tego. Także obrócę na drugą stronę, zdejmiemy ten woreczek. Jeżeli tu będzie prawy, to tam będzie lewy. Bo zaraz po zwoju to on mi wygląda, proszę pana, że on tu jest prawy. Tak mi wygląda. No ta rdza i ten tak... świeci się ten, jak to się mówi, ten płyn się świeci w oczach. Zobaczymy. Tam był WD, tam nie ruszyło nam. Zobaczymy, tu też hydrolu będzie. Jak nie, no to jeszcze będziemy zalewać, przepraszać i patrzeć. Zapieczone solidnie. Próbuję to w drugą stronę. Tu już na takim pokrętlu to jest siła, prawda? Aż tam odchodzi szpilka. Ruszyła. Tu hydrol ruszył. Chyba się nie mylę, chyba jest gwint prawy normalnie. Dobra. Proszę pana. Tak się świeci ten hydrol, że... Już momencik. I wszystko będzie wiadomo. Tu jest normalnie prawy gwint. To już widzę, bo się zbliżamy do nakrętki. Trochę piszczy, ale idzie. Teraz, żeby to lepiej szło, to dam trochę przepracowanego oleju, bo hydrol nie ma takiego smarowania jak olej. Tak, to jest normalnie prawy gwint. To już skapowałem dawno. Dobra. Czyli hydrol puścił, tak? Teraz zrobimy w ten sposób. Tu był prawy gwint, to tu musi być lewy. Inaczej nie może być. A jeżeli tu jest lewy gwint, wybijemy to pokrętło i wlejemy tutaj WD-40 w otwór. No i poczekamy trochę, pobawimy się z tamtym kółeczkiem i zobaczymy, co to nam pokaże. Dobrze był zapieczony, bo tam jest... Ale widać, że troszkę zaciągnęło. Chociaż to nie od razu tak działa, bo na to trzeba czasu. Jakbym zalewał to całą noc, znaczy wieczorem raz, drugi raz, jak to nieraz się robiło, że kilka dni się zalewało coś. Przyjdę, zaleję coś, no i pójdę do swojej roboty. Szpilka. Kurczę, głęboko jest szpilka, długa jest szpilka. Szpilka jest tu. Ona jest bardzo daleko wkręcona. Ta strona bodajże jest ciut więcej wkręcona niż ta. Ta lewa. Bo tu widzę normalnie zaraz koniec szpilki jest tu pod otworem. Jeszcze z drugiej strony, żeby pociągnęło po całym. Pieni się, ale tam jest po prostu szpilka jest wysoko. Mało tam jest miejsca na płyn, no ale piana na górze stoi, to znaczy, że tam coś będzie się działo. Można, tu jest, mi się wydaje, że tu bez błotka się nie obejdzie.
trzeba obłotkować. Mnie zależało na tej śrubie, bo tylko nie miałem czasu do niej się wziąć, bo ona nam jest potrzebna. Ona dla mnie jest potrzebna. Ja bym ostrożnie wrzucił ją w palenisko. Ten koniec bym trochę wyprostował, bo ta część potrzebna dla mnie jest prosta. Tu bym przeciął na tej wysokości gdzieś, wywiercił nowy otwór, bo niepotrzebna jest dla mnie płaskownik, nie musi być taki długi. I po prostu wykorzystam go jako cięgło boczne do CETA, do tego ciągnika CET. Bo tam jest jedno cięgło założone, jest takie od mniejszego ciągnika, nieoryginalne, jest tam trochę za słabe. Ono jest tam, jednak ciągnik jest ciężki, to musi być cięgło. Dobra, tu nie ruszamy nic. Teraz robimy test kółka, tak? To odstawiam, bo może nam być, cholera, nie ma gdzie go zamocować. Wimadło go nie bardzo złapie, tą felgę. Nie, panie, to nie miliony, tylko stara felga. I teraz tak, tu wygląda mi na 24 klucz. Gdzie ją zamocować, żeby nam się franca nie kręciła. Do przeglądu. Nie no, ale może, no bo będę zgniatał. Trzeba inaczej. Kurde, kostkę wsadzić tu jakoś. O, tu jest taka malutka kosteczka. Też do zegarka by się nadała. O, te do gry też. Te kości zostały rzucone. Ciekawe, utrzyma. Ja powiem panu, że jeszcze dobrze by było, żeby była druga taka kostka. Ona, albo młotek nawet. Ten od nitownicy. O tak o. No ten utrzyma podobno. I zobaczymy. Na razie felgi nie gniemy. Trzymamy za środek. A co to nam pokaże, to zobaczymy. 24. Jaki tu mamy? Jest 24. O, pokrętło odpowiednie. No i teraz, proszę pana, robimy test. Wiadomo, tu są zwykłe śruby 16, prawy gwint, inaczej nie może być. No próbujemy. Tu było zalewane? Kolą. Kola też działa. Kola działa. Czy ona się nie obraca? Zobaczymy. Może ma zabezpieczenie. Na razie się nie obraca łbem. Dobrze. Przyda się przydłużka, żeby się nie mordować o to felgę. Po to jest przydłużka. Dobra, próbujemy drugą. Idzie i druga. Później damy oleju. Zakręcimy i każemy tym na zlomie zapłacić, że żeśmy uruchomili. Teraz mogą sprzedać choćby do dobrego auta. Ale nasza usługa, powiem, kosztuje. My uruchomiliśmy śruby. To nie ma nic za darmo. Płacicie. Tak jak powiedziałem. Normalna 16, zwykły gwint i proszę. Zapieczona była. Widać, że ta Pepsi trochę zaciągnęła. Widać, że trochę zaciągnęła, bo trochę ten gwint trochę się w środku świeci, prawda? Świeci się trochę. I teraz zrobimy tak. Ta jest odkręcona. Kropelkę oleju i zakręcimy. Żeby się nie bielić zakręceniem, tak? Jedną będziemy mieli z głowy. Tą stroną była, dobra. Ładnie, Pepsi, ta kola dobrze zadziałała. Hydrol dobrze i kola. A WD-40 to jeszcze się okaże, co tam będzie z tamtą szpilką. Teraz odkręcamy tą do końca. Też tak samo się zachowuje jak tamta. Jest, kropelka oleju jest i nakrętka. Jak był problem z tym cięgłem skręconym w tym MF-ie, to oni zalewali tam i WD-40 i nie dali rady odkręcić. Te ciągło, co ja robiłem jesienią dla tego kolegi, dla Władka. A ja swoimi sposobami odkręciłem. Bo ja jeszcze dałem trochę młotków tam. To szpilkę. I hydrol, bo oni nie zalewali hydrolem, tylko WD. Tak, oni zalewali WD, a ja zalałem hydrolem i młoteczek i na drugi dzień rano nie było problemu. Odkręcone. O, tu gorsza sprawa. Tu Romek musi się przyłożyć do pokrętła.
Poszło. To pan jest chyba najlepszym odrzewiaczem tutaj. Nie, tam. Ja to już w ogóle tam. Tylko mnie na zlom oddać. Ja to już jestem tam. Ja tu jestem najsłabszy we wsi. Tu nie ma, no tak, już słabszego ode mnie to nie ma. O tak. A testował pan? Tam w młodości to trochę testowałem, ale teraz to już ja na takie testy to jestem już za stary. To już teraz to trzeba tylko wszystkiemu spowolnić. A tu jeszcze trzeba i byka prowadzić, i siekierką machnąć, i młoteczkiem puknąć. No odkręcona, nie ma dalej co odkręcać, bo już jest na wierzchu, prawda? Dobra, próbujemy ostatnią. O, ta lżej. Ta najciężej była ta. A ta lżej. Więcej się napiła. Ale żeby było nie aż tak ciężko kręcić, to z kola. No to trochę dacie jeszcze tam troszeczkę, bo szumi, szumi. Szumi główka. Kurczę tam. Dobra. No nie jest lekko, nie? Tak niby się zdawało, że lekko, ale wcale tak lekko nie jest. Tempo idzie, tempo. Cały czas idzie tempo. No, jest. Winowajca. No, ta była przypieczona porządnie. Dobra. Trzeba zakręcać zawsze nakrętkę. To samo, którą była zakręcona. Bo to też ma znaczenie. Trzeba patrzeć, jaki jest ślad, z której strony była na feldze. Tą samą stronę trzeba zakręcać. Ma swoje miejsce, że tak powiem. No, gwint lepiej idzie. No. Nie zakręcać odwrotnie. Tak jak była przykręcona, tak samo trzeba w te same miejsce. Tą samą stroną. No i dobra. Kola możliwie. Możliwie. Teraz jeszcze zostało nam sprawdzić. No zobaczymy, jak tam na tym cięgle. Dobra. To wyrzucamy za drzwi, bo to ma wrócić na miejsce, czyli na złomowisko. Panowie, za uruchomienie śrub to trzeba zapłacić. To nie będzie tak. Przecież my dajemy wam dobre kółko do samochodu. Tak jest. No to musiałoby ścieknąć i ruszyć szmatką. Ile tej rdzy wyżarło, no nie? Bo tak, tu jest hydrol, a tam jest po kolorze widać. No i nawet tu zresztą chatu jest. Pół godziny dobre stało. Pół na pewno stało, no bo trochę żeśmy się zabawili tam z odkręceniem tego. Tak? I cóż możemy powiedzieć? Wiadomo, tamta strona jest kola. Ta strona z otworem to jest kola. Ta zaślepiona, gdzieś siedzi stary hacel, bo tak się nazywały te hacele. Wkręcane były ostre hacele, takie, żeby koń się na lodzie nie ślizgał. Ta strona jest hydrolem traktowana. I zaraz ruszymy szczotkę, będzie wiadomo, bez, jak to się mówi, bez oszustwa. Chwila prawdy. Dobra, szczotka do roboty. I cóż tu można powiedzieć? Ja tu różnicy specjalnie nie widzę. Dłużej musi postać, po prostu po obiedzie przyjdziemy. Wiadomo, z otworem była w coli, a ta zaślepiona była w hydrolu. No i tak niech stoi. Tak, próba tego cięgła. Jak to zadziałało tam? Dobra, oliarka nam się może przydać. Tu jest lewy gwint. Tu już bez żadnych tam pomyłek. Tak, tu jest lewy gwint, to trzeba normalnie kręcić tak. Nie, to jest lewy, trzeba odwrotnie. Jaki łeb ciężki. Szarpnąć tu i musi iść. Ale to jest.
Nie ma żartów. Pokrętło się zeje bo to jest stan zestrzewienia od jakiegoś. Pokrętło odchodzi, a nie ruszę, no. No tak jak ten szło, proszę bardzo. Idzie. Wykręcamy. Trzeba podlać i iść na obiad. Tu jest spalana nakrętka. Uważam, że ona jest zatoczona i ona gdzieś nie może być tak płytka jak tutaj na wierzchu, tylko ona musi być wpuszczona w tą rurę. Bo tu rura jest grubość taka, no dość ścianka jest taka w miarę grubsza. I ona musi być wpuszczona tak, po prostu opukać ją młotkiem. Idziemy na obiad. To zalać tego, dolać tego. Idziemy. Odstało się trochę? Na pewno. I tu puściło. Zobaczymy, jak było prawie do końca, tak? No, prawie było do końca tam. Doszpanowane. Tak. Dobra. Poszło. Poszło. Co, urwana jest, czy co? Że ona tu tak luźno lata? Może? O, proszę pana. Tu było tak. Zapieczona była, ona dalej zerwany gwint miała. Ona jest do wyrzucenia. To tylko z niej zrobić jednostronną. Bo ona normalnie tam przy końcu miała normalnie zerwany gwint. Teraz dalej złapała, dalej pójdzie. Bo tak to się telepała się na boki. Tak, już tu nie ma takiego luzu, jak tam miała, no nie? Bo tam to latała. Tak, wyżarty gwint całkiem. Przez korozję. Tak, pomogło te WD, no po prostu widać, to całe mokre, no nie? Z góry było wlane. Pociągnęło. A wrzery były straszne. No i cóż, po krzyku. Ta śruba jest do wyrzucenia. Ona tutaj ma, u góry ma kawałek gwintu dobry, ale tam na dole przy nakrętce to miała takie wrzery, że tam praktycznie pół zwoju gwintu nie ma. Trzymała ją tylko strasznie korozja i na pewno te tam, jak gwint się urywał, to tam no, były te pozostałości tego gwintu. I ta szpilka jest do wyrzucenia, lewa. Tu w tym miejscu ona jest najcieńsza, ona jest do wyrzucenia, bo ona tu praktycznie pół gwintu nie ma. Na samym końcu jest gwint i tu jest. Czyli u góry i u dołu. Ktoś ładnie naspawywał oczko. I po tamtej stronie też było naspawane na wzmocnienie. Bo gdzieś to pracowało pod dużym obciążeniem. To jest cięgło z pługa. Od korpusu, od pługa Rabewerk. A to jest złom, po prostu złom. To natomiast może posłużyć jako jednostronna śruba. Czyli tu trzeba spawać by było, ale na razie to odrzucamy won, nie będziemy sobie tym głowy zawracać. Tu gwint jest dobry. Prawy jest dobry. Muszę przetrzeć szpatą, bo na razie tu nie widzę specjalnie różnicy. To jest skrobak zrobiony z pilnika, bardzo twardy i bardzo ostry, to ze starego pilnika. Był zaostrzony, tu jest zrobiona taka specjalnie, tak jest przyszlifowane, żeby po prostu ta końcówka lepiej brała. No i zobaczymy. Tu jest kola, a tu jest hydrol. Tu jest hydrol. I jedno i drugie jest żrącą substancją, dlatego że po części to rdze wyżarło i tutaj, i tutaj. W tej chwili trudno to jest określić. Jeszcze to tak, zależy jak to w ziemi leżało,
Bo to na przykład tutaj wrzery to są takie no bardzo głębokie, no nie? Tak jakby tu bardziej była zagłębiona jak w ziemię, gdzieś, gdzie była ziemia i dostęp powietrza, a tutaj taka no trochę gładsza jest. Ale tutaj tu nie było w kwasie, ani nie było w tej koli, ani nie było w płynie. Tu natomiast no takie mam porównanie. I jedno i drugie jest substancją już taką odrdzewiejącą, no nie? A ludziom kola smakuje. A ona wytrawia nam rdze. To jest bardzo trudny test. Dlatego, że to było bardzo mocno skorodowane. To, żeby miało być dobrze zrobione, to nie na tej podkowie, no bo tutaj, no sami widzicie, no może ta po hydrolu może bardziej się błyszczy. Prawda? Ta bardziej się błyszczy niż ta po coli. Czyli tak jakby hydrol lepiej odrdzewia niż kola. No bo tu jednakowo było czyszczone, ta strona jest czystsza. Tu był hydrol, a tu była kola. No i chyba damy temu, jak to się mówi, spokój. A podkowę oddam dla filmowca, to on jeszcze u siebie w domu ją wsadzi w kole i jeszcze pobawi się szczoteczką drucianą, poczyści ją, a później ją pomaluje na kolor srebrny czy złoty i na trapę swojego samochodu. Na szczęście. No daje szczęście, no niektórzy no to nieraz widzi się ładnego Mercedesa, a z przodu złota czy srebrna podkowa. No teraz może tak często się nie widzi, ale 20 lat temu tego no to często się widziało. Ja dalej pozostaję zwolennikiem hydrolu. Pepsykoli to w ogóle tej coli ani pepsykoli w ogóle bym nie używał, nie chcę im tam w warsztacie widzieć. No a WD to jest płyn dla młodych, którzy lubią takie rzeczy w sprayu, o tam prysnąć tego, no nie. Ale jednak ja jak no, tyle lat przy tych maszynach różnych tam się pracuje i tak dalej, to zawsze miałem taką zasadę, że zalewało się wieczorem, a rano przychodziło się i przeważnie było tak, że się odkręcało. Nie było problemu. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu, odkuta przez Dębową Kuźnię. Polecam ją moim fanom. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.